Segment premium kojarzy się głównie z niemiecką wielką trójką, czyli z Mercedesem, BMW i Audi. Nic dziwnego, bo to ci producenci tworzyli tę część rynku. Ale co jeśli powiem Wam, że najlepiej sprzedającym się SUV-em z segmentu D klasy premium nie jest żaden z modeli tych marek? Volvo XC60 weszło na szczyt rankingu sprzedaży segmentu premium w 2025 roku, ale to żadne zaskoczenie. Obecna generacja jest na rynku od niemal dekady i od razu zaskarbiła sobie zaufanie Polaków. Z jednej strony nic w tym dziwnego. Schludnie wyglądający SUV klasy średniej zawsze znajdzie swoją klientelę. Trudno jednak uwierzyć, że wyżej wymienione marki zza Odry, które są u nas tak mocno zakorzenione, tak łatwo oddały pole w tak ważnym fragmencie rynku. Istnieje jedno logiczne wytłumaczenie. XC60 musi mieć w sobie coś wyjątkowego, skoro tak tłumnie jako Polacy kierujemy się do salonów Volvo. W dzisiejszym odcinku postaramy się wytłumaczyć fenomen tego modelu. Wyjątkowe oferty na to auto znajdziecie również na portalu findcar.pl, który pomoże Wam znaleźć Wasz wymarzony samochód, nowy lub używany w najlepszej cenie i zawsze od autoryzowanego dealera. XC60 drugiej generacji zostało zaprezentowane w 2017 roku. Było czwartym modelem opartym na modułowej płycie podłogowej SPA, na której od 2014 roku opierano modele klasy średniej i wyższej Volvo. Większe XC90 było pierwszym autem opartym na tej platformie i zostało pozytywnie zweryfikowane przez rynek, więc można było przewidzieć, że mniejsze, tańsze, a więc dostępne dla większej liczby klientów XC60 będzie przyjęte co najmniej równie dobrze. Warto wspomnieć, że rozwój nowej linii modelowej przebiegał całkowicie pod auspicjami nowego właściciela marki, czyli chińskiego koncernu Geely. Wyznawcy marki z łosiem w logo mogli nie być zadowoleni z tego faktu, że ich ukochane samochody będą teraz made in China. Jednakże pojawiające się ówcześnie nowe auta z XC60 na czele zadały kłam wszystkim wątpliwościom. Tak jak pozostałe modele, tak również rzeczony SUV posiadał cechy, którym hołubili wieloletni fani Volvo, ale również zestaw atutów, dzięki którym dotychczasowi klienci Audi, BMW czy Mercedesa nagle zaczęli poważnie rozważać zakup XC60. Volvo nie wyróżnia się rozmiarami na tle swoich konkurentów. Producenci premium jakby umówili się, że ich SUVy klasy średniej mają mieć około 4,7 metrów długości i niecałe 2,9 metra rozstawu osi. Szwedzkie auto jednak wyróżnia się pod innym względem – designu. Nie chodzi tutaj o jakąkolwiek cechę szczególną, a nie o prywatną ewaluację, ale o ponadczasowość. Coś w tej bryle musi być, skoro mając prawie 10 lat na karku i potężną konkurencję, która w tym czasie przeprowadziła co najmniej jedną zmianę generacji, nadal skutecznie kusi klientów. Tak, XC60 przeszło 2 terapie odmładzające, ale nie wprowadziły one żadnych gruntownych zmian do wyglądu nadwozia. Dowodzi to tezie, że XC60 to designerski sukces marki. Szwedzi wykazali się odwagą przy projektowaniu wnętrza. W 2017 roku tak minimalistyczny design deski rozdzielczej był rzadkością, a na pewno nie był standardem w tym segmencie. A tutaj proszę, ekran zastępujący zegary przed oczami kierowcy i kokpit składający się z ekranów orientacji pionowej i pojedynczych przycisków. Prawie dekadę temu mogło to wzbudzić kontrowersje, ale Volvo swoimi działaniami skutecznie zapobiegło krytyce. 9-calowy ekran centralny oparty o system Sensus okazał się być intuicyjnym rozwiązaniem dla większości użytkowników. Jego interfejs, który przypominał obsługę ówczesnego smartfona, nie sprawiał dyskomfortu w użytkowaniu. XC60 dostępne dziś w salonach, czyli wersja po drugim faceliftingu, ma już ekran centralny oparty o system Android Automotive, który jest naturalnym przedłużeniem telefonu, więc ani kierowca, ani pasażer nie muszą przyzwyczajać się do jego obsługi. Kwestią, która również zasługuje na wyróżnienie, jest jakość wykonania. Volvo od lat słynęło z solidnie zbudowanych aut, których wnętrza były nieco surowe, ale przy tym przyjemne w obcowaniu. Można było je porównać do mebli z Ikei. Niby nic specjalnego, ale obcując z nimi czujesz się po prostu dobrze. Tutaj szwedzki producent poszedł o krok dalej. Do tej przytulności dodał również jakość wykonania godną segmentu premium. Klienci docenili znakomite materiały wykończeniowe oraz fotele, które przytulają się do Ciebie i nie chcą puścić. Na uwagę zasługuje również nagłośnienie. Jeśli ktoś w konfiguratorze zaznaczy opcję lepszego systemu Bowers & Wilkins, nie zawiedzie się. System audio tej firmy montowany w Volvo od lat uchodzi za jeden z najlepszych na rynku, a ten dostępny w XC60 nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Do całości dodajmy komfortową tylną kanapę oraz bagażnik o ponadprzeciętnej pojemności, która wynosi w zależnie od wersji od 483 do 505 litrów i tak mamy SUV-a niemal idealnego.
Ale XC60 drugiej generacji ma jeszcze jednego asa w rękawie, dzięki któremu wierni klienci niemieckich marek zaczęli z zainteresowaniem zerkać w kierunku Szwecji. Chodzi o to, jak to auto jeździ. Volvo od zawsze kojarzyło się z solidnością, a nawet pancernością, z domieszką pluszowości tapczanu babci. Właściwości jezdne były kwestią drugoplanową. W tym przypadku jest jednak inaczej, bo w nowym wcieleniu XT60 szwedzcy inżynierowie zadbali o dobre prowadzenie, które w tym segmencie jest dość ważną zmienną zakupową. Takie podejście zadziałało, ponieważ informacje płynące z rynku, że SUV Volvo jeździ pewnie, układ kierowniczy jest precyzyjny, a cały samochód robi to, co chce kierowca. Miało to mieć nieco negatywny wpływ na komfort, ponieważ zawieszenie jest wyraźnie jędrniejsze niż w poprzedniej generacji. Nie oznacza to jednak, że wóz stał się wozem drabiniastym. Wygodne fotele i przytulne wnętrze dbają o well-being kierowcy i pasażerów, a ci bardziej wymagający klienci mogą zawsze wybrać odmianę z zawieszeniem pneumatycznym, które jest jednak dostępne tylko w najwyższej wersji wyposażenia. No właśnie, jaki mamy wybór, gdy chcemy kupić Volvo XC60 z salonu? Dla fanów tradycyjnych napędów nie mamy dobrych wiadomości. Wszystkie jednostki napędowe w tym aucie są już zelektryfikowane. Dostępne są jedna miękka hybryda oraz dwie hybrydy plug-in. W XC60 nie uświadczymy zwykłej hybrydy. Nie ma również napędu elektrycznego. Volvo niedawno wprowadziło oddzielną linię modelową dla swoich elektryków. Najsłabszą opcją, którą możemy w obecnej chwili wybrać, jest odmiana B5, czyli miks, w którym pierwsze skrzypce gra 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 250 koni, a wspiera go 48V instalacja elektryczna, która dodaje skromnych 14 koni mechanicznych. I wspierają one przy ruszaniu auto oraz redukują zużycie paliwa. Jeśli szukamy bardziej ekonomicznych rozwiązań, powinniśmy naszą uwagę przekierować na PHEVy, czyli odpowiednio wersje T6 i T8. Obie odmiany mają 2-litrowe silniki turbo, silnik elektryczny o mocy 145 koni na tylnej osi, baterie o pojemności niecałych 19 kWh i napęd na 4 koła. Różni je moc jednostki spalinowej. W T6 osiąga ona 253 konie, a w T8 310 koni. Moc łączna tych układów to odpowiednio 350 koni mechanicznych i bardzo imponujące 455 koni mechanicznych. Według producenta obie odmiany mogą przejechać na samym prądzie około 80 km, jednak realnie osiągniemy wynik o 20-25% gorszy. Baterię do pełna naładujemy w około 3 godziny, co jest wartością wystarczającą. Imponująca jest za to nie dzisiejsza pojemność zbiornika paliwa, szczególnie rzadko spotykana w PHEVach, czyli aż 71 litrów. A jak to wygląda cenowo? XC60 B5 w bazowej wersji Essential kosztuje 221 900 zł. Następny poziom wyposażenia, czyli Core, dodaje parę przydatnych gadżetów, a cena rośnie tylko o 5000 zł. Następna w hierarchii jest wersja Plus, kosztująca już 261 900 zł, a prawie wszystko mająca odmiana Ultra startuje od niecałych 290 000. Te dwie ostatnie są szczególnie warte uwagi, ponieważ w wyposażeniu standardowym mają pełny zestaw świetnie działających systemów bezpieczeństwa, a jako opcję możemy dobrać wspomniany już system audio Bowers & Wilkins oraz zawieszenie pneumatyczne, które może zmienić charakter tego wozu. W przypadku modeli T6 i T8 będzie rzecz jasna drożej. Specyfikacja Essential w przypadku T6 będzie kosztowała aż 50 000 więcej niż B5, a za to wersje Plus i Ultra są droższe już tylko o niecałych 30 000. Za najmocniejsze w gamie T8 trzeba dopłacić 10 000 zł względem słabszej hybrydy plug-in. W przypadku używanych Volvo XC60 życie nie kończy się na wspomnianych trzech wersjach napędowych. Jako że to auto jest już z nami prawie dekadę, a po drodze miało dwie terapie odmładzające, to każde wcielenie było dostępne w trochę innych wersjach napędowych. Przedliftowe odmiany były dostępne chociażby z 2-litrowymi dieslami o mocy od 150 do 235 koni. Wersje benzynowe nie były zelektryfikowane i nosiły odznaczenia od T3 do T6, co mogło być mylące, bo T8 od początku było zarezerwowane dla hybrydy plug-in. Pierwszy lifting, który miał miejsce w 2021 roku, uciął z gamy jednostki wysokoprężne, a 2-litrowe benzyny dostały drobne elektryczne wsparcie. W 2025 roku SUV Volvo przeszedł drugi lifting, który zostawił tylko te dwie odmiany, o których już rozmawialiśmy. Wiecie, co łączy je wszystkie? Volvo XC60 drugiej generacji w dowolnej wersji znajdziecie na findcar.pl.
Najtańszym XT60 na naszym portalu jest ten egzemplarz od dealera JPJ Auto Zielona Góra. Pochodzi z 2017 roku, pod maską ma 2-litrowego diesla o mocy 190 koni, czyli mowa tu o oznaczeniu D4. Jest on dodatkowo wyposażony w napęd na 4 koła. Wóz przejechał już 210 tysięcy kilometrów, ale dla tej jednostki nie jest to problemem. Pod warunkiem, że była dobrze eksploatowana i serwisowana. Zestaw ten kosztuje niecałych 90 tysięcy złotych i jest od dealera. Najtańszą benzyną na findcar.pl jest to auto wystawione przez BMW Inchcape z Poznania. Mówimy tutaj o XT60 w odmianie silnikowej T5, czyli z napędem benzynowym o mocy 250 koni. Ten egzemplarz jest w bogatej wersji Inscription, która została wyraźnie doposażona o kilka gadżetów. Do tej pory auto przejechało trochę ponad 130 tysięcy kilometrów i zostało wycenione na niemal 120 tysięcy złotych. A teraz pokażemy Wam, ile możecie zaoszczędzić kupując nowe Volvo XT60 prosto z salonu. Na początek wersja B5 od Volvo Bednarek z Łodzi. Mamy tutaj auto w wersji Ultra, które z dodatkowym wyposażeniem katalogowo kosztowało 299 tysięcy złotych. W tym momencie ten egzemplarz wystawiony jest za równych 241 tysięcy, więc mamy do czynienia z imponującym, bo prawie 60-tysięcznym rabatem. Wolicie hybrydę plug-in? Proszę bardzo. Volvo PGD z Krakowa ma dostępną odmianę T8 w wersji Ultra z dodatkowym pakietem Black Edition. Samochód robi spore wrażenie tym, jak wygląda, a jest wystawiony za 310 tysięcy złotych, co w porównaniu do katalogu daje nam ponad 30 tysięcy złotych oszczędności. XT60 drugiej generacji z pompą wbiło się do mainstreamu SUV-ów klasy średniej w segmencie premium. Trudno się temu dziwić. Auto zachowało charakter znany z innych modeli Volvo, prezentując przy tym cechy, z których wcześniej słynęły głównie auta niemieckie. Pozwoliło to na zachowanie dotychczasowej, wiernej klienteli i jednocześnie na skuteczną aktywizację nowych klientów, którzy do tej pory przebierali w ofertach Audi, BMW, Mercedesa i okazjonalnie Land Rovera. Na findcar.pl rozumiemy, jak ważne jest mieć wybór. Wejdźcie na naszą stronę internetową, na której znajdziecie oferty najpopularniejszych aut w naszym kraju, wszystkie tylko od autoryzowanych dealerów.